Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o podejściu Waszyngtonu i Stanów Zjednoczonych do Paktu Północnoatlantyckiego, do NATO. Czy i jak zmieni się podejście nowej amerykańskiej administracji do paktu? O tym za chwilę porozmawiam z moim gościem. Najpierw, jak zawsze, serdeczne pozdrowienia dla wszystkich patronów. Jeśli słuchacie Państwo regularnie Układu Otwartego, to zachęcam do wejścia na mój profil w serwisie patronite.pl i dołączenia do grona patronów, ludzi, którzy wspierają i współtworzą ten program. Pozdrawiam też wszystkich mecenasów, a teraz już łączę się z Waszyngtonem. A oto mecenasi Układu Otwartego. ChatLab. Chatbot dla stron internetowych oparty na sztucznej inteligencji, który uczy się Twojego biznesu, by wspomagać Twoich klientów. Wejdź na chatlab.pl. Ecovoltis. Firma dostarczająca energię ze stałą ceną aż na 5 lat. A w Waszyngtonie Andrew Michta, dyrektor Scofford Center Initiative, Geostrategy Initiative Atlantic Council i wykładowca Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności. Dzień dobry. Dzień dobry. Andrew, jak twoim zdaniem zmieni się podejście nowej administracji do NATO? A potem chciałem cię zapytać, co ty sądzisz, jak ono powinno się zmienić? Na pewno tak jak się zmieni, to będzie o wiele twardsza rozmowa na temat tego, co oczekujemy ze strony amerykańskiej, jeśli chodzi o wydatki na zbrojenia, tworzenia zdolności wojskowych, integracja systemu C2 Command and Control, budowanie systemów wsparcia, budowania infrastruktury na to, żeby Sojusz mógł rzeczywiście wypełnić swoje zobowiązania, nie polegając bez przerwy na systemie logistycznym Stanów Zjednoczonych. Tak jak się dzieje w tej chwili, jak spojrzysz na wojnę na Ukrainie, bez logistyki amerykańskiej tak naprawdę Sojusz nie byłby w stanie wiele zrobić, żeby pomóc Ukraińcom. Więc z wyborem Donalda Trumpa jako nowego prezydenta, nowego i starego, no bo oczywiście to jest jego drugi termin, będziesz słyszał zupełnie inny tenor w rozmowie. To, co kiedyś Europejczycy nazywali transakcyjnością, ale to, co prezydent Trump nazywa wypełnianiem swoich zobowiązań. A więc na pewno zmiana sposobu rozmowy, no i także zmiana oczekiwań ze strony tego, na co Stany Zjednoczone uważają, że powinny liczyć ze strony Europejczyków. A czy widzisz w ogóle zagrożenie dla istnienia NATO? To po pierwsze, no bo i tak radykalne wątki kiedyś się pojawiały jeszcze we wcześniejszych wypowiedziach Donalda Trumpa. A jeśli nie zagrożenie dla istnienia, to czy dla radykalnego osłabienia roli paktu? Znaczy rozdzielmy dwie rzeczy. Z jednej strony w mojej ocenie status quo, to znaczy sytuacja, w której w tej chwili mamy chyba 21 czy 22 członków z 32 członków Sojuszu, którzy wypełniają te minimum 2%, a przynajmniej obiecują, że wypełnią te minimum 2%. To jest naprawdę sojusz, który nadal jest, że tak powiem, pusty w środku, wydrążony, jeśli chodzi o zdolności wojskowe. Poza krajami flankowymi, i tutaj mówię o sile na przykład Finlandii czy Szwecji. Finlandia przynosi do sojuszu gotowe środki wojskowe, jest w stanie stworzyć z obecnych sił zbrojnych przy ich systemie służby wojskowej armię 280-tysięczną w przeciągu bardzo krótkim. Ma największą konwencjonalną artylerię w Europie. Ma całą infrastrukturę odporności, resilience. No i Szwedzi, którzy mają jednak sprzęt wojskowy i mają zdolności produkcyjne. Polska, która wydaje pieniądze na obronę. No i w swoim małym takim środku również państwa bałtyckie i ja do tego dodam Norwegię. To jest taki nowy trzon sojuszu, gdzie te rzeczy są traktowane poważnie. One są na różnym poziomie realizacji, jeśli chodzi o zdolności. Finowie muszą przełożyć strategie i plany operacyjne z obrony terytorialnej na udział w operacjach natowskich, ale to jest kwestia planowania i ćwiczeń, nie tyle ile zdolności wojskowych.
im dalej ruszysz się od tego korytarza północno-wschodniego, jak ja to nazywam, tym jest gorzej. Dlatego, że przede wszystkim jednym z największych problemów jest brak bardzo energicznego odbudowywania Bundeswehry. To jest temat, który już od prawie 3 lat od inwazji na Ukrainę w 2022 roku po raz drugi jest na agendzie. Bundestag na ten temat stara się coś zrobić. Minister Pistorius, dla jego kredytu, on rzeczywiście stara się zmienić sytuację wewnątrz całego procesu akwizycji sił zbrojnych, ale jest brak woli politycznej w mojej ocenie. Natomiast jeżeli wejdziesz do Francji, no to tam jest podział na zdolności wojskowe, które są raczej takie, jak my to nazywamy, out of area. Francuzi patrzą nadal w kierunku Morza Śródziemnomorskiego, do Afryki, do Sahelu. Uważają, że ekspedycyjne zdolności wojskowe są przynajmniej tak samo istotne jak zdolność prowadzenia dużej wojny na kontynencie europejskim. No a do tego, jeśli spojrzysz na mniejsze państwa, no dam ci jeden przykład. Holendrzy nie mają ani jednego czołgu w tej chwili. Belgijska armia to jest jakieś może 28 000 ludzi. I jeszcze 2 lata temu rozmowy były o tym, czy ci służący w zasadniczej służbie wojskowej powinni mieć możliwość spania w domu, no bo źle się czują w barakach tam, prawda, w koszarach wojskowych. Więc problem jest po prostu taki, że sojusz, jeżeli nadal nie będzie się poważnie zabierał do uzbrojenia, odbudowania zdolności wojskowych i odbudowania zdolności bazy przemysłowej wojskowej, to ja naprawdę, tak jak kiedyś powiedziałem w takim spotkaniu, że nie będzie ważne, ile nowych dokumentów strategicznych wyda, jeżeli nie będzie środków wojskowych, żeby wprowadzić plany operacyjne w rzeczywistość. I to jest z upływem czasu coraz istotniejszy imperatyw. I niestety ja mam taką głęboką obawę, że jednak brakuje woli politycznej, bo jest to podzielone patrzenie na to, jak zagrożenia mają wpływ na państwa znajdujące się na flance, państwa dalej od flanki i państwa bardzo, bardzo daleko od flanki. Ja niedawno w rozmowie chyba z Wojtkiem Lorencem tu w Układzie Otwartym zadałem mu pytanie, czy nie jest tak, że czeka nas NATO różnych prędkości, tak jak mówimy o Unii różnych prędkości, czy tak naprawdę zanim Unia się stanie Unią różnych prędkości, to NATO de facto już się staje takim sojuszem, w którym różne grupy państw w różny sposób współpracują, w różny sposób się angażują. To nie jest NATO różnych prędkości, to jest NATO różnych regionów. Ja bym patrzył na to w ten sposób. Bo kiedy mówimy o prędkości, to my zakładamy, że w końcowej analizie wola polityczna jest na tym samym poziomie. Tylko, że no to poczucie nagłości się zmienia, ale że my się wszyscy godzimy co do tego, co musimy robić. Ja uważam, że ponieważ mamy regionalizację optyki bezpieczeństwa w Europie, to znaczy państwa takie jak państwa bałtyckie, czy Finlandia, czy Polska patrzą na potencjalną agresję rosyjską jako pytanie egzystencjalne. Jeżeli jesteś państwem, miastem, takim jakie jest Estonia na przykład, to jest 1 000 000 ludzi plus, okupacja rosyjska to jest potencjalnie koniec i państwowości, i koniec nawet tkanki biologicznej narodu. Dlatego, że nie zajęłoby bardzo dużo czasu Rosjanom po dekapitacji rządu, czy dosłownego zabicia przywództwa, czy wysłania ich do jakichś więzień, no wypróżnić ten cały obszar tak naprawdę z ludności i zmienić to w de facto pustynię. Więc państwa takie małe przede wszystkim mają poczucie ogromnego zagrożenia. Państwa takie jak Polska o większym potencjale i populacyjnym, i przemysłowym, i terytorium mają jednak nadal w pamięci, uważam, że słusznie, zagrożenie utraty suwerenności. To znaczy, że przegrana wojna może doprowadzić ponownie do de facto kolonizacji tych państw. Tutaj o tym mówią i Finowie, i to słyszę w Polsce. I zresztą, kiedy pojedziesz do Rumunii, to słyszysz też bardzo duże obawy co do tego, co upadek Ukrainy znaczyłby dla bezpieczeństwa Rumunii. Państwa dalej na zachód, takie jak Niemcy, mają już inne spojrzenie na to, nie tylko ze względu na to, że ich potencjał i ludnościowy, i ekonomiczny jest większy, ale dlatego, że nie są już państwami frontowymi. Polska jest tym, czym kiedyś była Republika Bońska, czyli Niemcy Zachodnie. Czyli Polska jest tym hubem, jeśli chodzi o bezpieczeństwo zarówno tego północno-wschodniego korytarza, jak i tak naprawdę całej
całej flanki sojuszu, która jeśli spojrzysz na granicę, to jest 1800 mil w tej chwili. Czyli potrzeba posiadania i zdolności infrastrukturalnych, i zdolności przyjęcia pomocy, i rozpracowanej i wyćwiczonej tego wsparcia za plecami Polski, czyli tu mówię o bazach amerykańskich w Niemczech, które w mojej ocenie powinny odgrywać kluczową rolę, jeśli chodzi o ćwiczenia, o to, co my nazywamy wsparcie, sustainment, utrzymanie w boju, instalacje medyczne, ale prawdziwy punkt kontaktowy tak naprawdę jest na flance, tak jak był on w Niemczech Zachodnich, które były flanką w czasie zimnej wojny. Więc patrzymy na państwa, które czują się w różny sposób zagrożone tym, czym Moskwa jest w tej chwili, jeśli chodzi o bezpieczeństwo europejskie. To jest bardzo duży problem sojuszu. No to w jaki sposób konkretnie powinno się zmienić, twoim zdaniem, a może wiesz, jak się zmieni podejście Stanów Zjednoczonych za nowej administracji właśnie i do państw tej północno-wschodniej flanki i do na przykład Niemiec? No, zauważ jedną ciekawą rzecz, że pierwszą wizytą Donalda Trumpa to była wizyta do Paryża, to nie była wizyta do Berlina. To, co widzieliśmy w okresie pierwszej prezydentury Trumpa, czyli ta bardzo takie twarde relacje, jeśli chodziło o kanclerz Merkel i Donalda Trumpa, jeśli chodzi o obronność. Do tej pory są już niemalże apokryfalne opowieści o tych rozmowach, że Angela, ty wysyłasz pieniądze Rosjanom w zamian za energię, którą oni dostarczają, natomiast my mamy ciebie bronić, a Putin modernizuje wojsko i dodaje do własnych sił. I to było w sposób bardzo bezpośredni komunikowane, co było przyjmowane w Europie Zachodniej jako pogwałcenie pewnych norm dyplomatycznych. No, rzeczywiście nie było to zbyt eleganckie stawianie sprawy, ale było to twarde, bezpośrednie stawianie sprawy. Użyłem na początku wyrażenia, że to nie jest transakcjonalizm. Słuchaj, pamiętaj jednej rzeczy. W Wilnie wszystkie państwa sojuszu podpisały się pod regionalnymi planami obrony obszaru atlantyckiego, euroatlantyckiego. Każdy z tych planów ma specyficzne zobowiązania zdolności wojskowych, które są do nich dołączone i które każde państwo podpisujące się pod tym zobowiązaniem przyjmuje na siebie. Sojusze są w końcowej analizie traktatowym umówieniem się państw co do tego, jaką rolę będą wypełniać i co muszą zrobić, żeby zapewnić odstraszanie i obronę. Więc oczywiście nikt nie może dokładnie przewidzieć, jak ta rozmowa będzie wyglądać, ale z tego, co i prezydent-elect Trump mówi w różnych wywiadach i patrząc na to, jaki on buduje gabinet w tej chwili, zespół swoich sekretarzy, doradca bezpieczeństwa narodowego, rozmowa będzie prawdopodobnie bardziej bezpośrednia, niż Europejczycy byli do tego przyzwyczajeni przez ostatnie 4 lata. To znaczy Stany Zjednoczone są gotowe wypełnić swoje zobowiązania, ale czy ty, X, Y i tak dalej, jesteś w stanie wypełnić swoje? A jeżeli nie, to nie wypełniasz zobowiązań traktatowych, czyli nie jesteś tak naprawdę dobrym sojusznikiem, tylko wpadasz do drugiej czy trzeciej linii. A w praktyce co będzie oznaczało to podejście do tych państw, które Stany Zjednoczone uznają za państwa pierwszej ligi i do tych, które uznają za państwa drugiej ligi? A więc wracam do tego pytania tak naprawdę. Co w praktyce oznacza ewentualne zmiany podejście do państw flanki północnoatlantyckiej, północno-wschodniej i do Niemiec? Widzisz, to nawet nie jest to, co się dzieje w regionie, dlatego że kiedy jestem w Helsinkach, czy w Warszawie, czy w którejś ze stolic państw bałtyckich, czy w Oslo, te państwa artykułują koncepcje i rozumieją tak naprawdę, w jakiej sytuacji znajduje się i region i co to znaczy dla obronności sojuszu, że i Finlandia, i Szwecja nagle stały się członkami sojuszu. To zupełnie zmieniło całą geostrategiczny wymiar tego, na co patrzymy. Ważne jest to, jaka będzie rozmowa w Waszyngtonie. Czyli czy te rozmowy o regionalizacji w relacji z
z krajami europejskimi, różnymi, prawda, na tym ogromnym obszarze. Czy to się przekłada tak naprawdę w dużą koncepcję strategiczną ze strony przychodzącej administracji? Ja dzisiaj opublikowałem artykuł, jak pewnie widziałeś, w Real Clear Defense, gdzie moim argumentem jest to, że my musimy zmienić z Waszyngtonu spojrzenie na to, jak współdziałamy z państwami wewnątrz sojuszu. To znaczy, tu są dwa obszary. Jeden to jest obszar jedności politycznej, który w mojej ocenie przetrwa, dlatego że każde państwo, nawet jeżeli czasami widzi swoje indywidualne interesy w Europie różne od, powiedzmy, interesów innych państw czy interesów amerykańskich, mówię tu szczególnie o relacjach z Chinami na przykład. A jeżeli dojdzie do decouplingu ze strony amerykańskiej, to będzie bardzo duże wyzwanie, zwłaszcza dla gospodarki niemieckiej. Chiny są 8 lat już co roku największym partnerem handlowym Niemiec, więc tutaj po utracie nieograniczonego dostępu do energii rosyjskiej w tej chwili relacje z Chinami będą ogromnym i dużym problemem politycznym dla Berlina. Ale to są rozmowy już wewnątrz rodziny, że tak powiem. Kwestia jest tego, w jaki sposób Waszyngton zreformułuje swoją strategię wobec sojuszu. Nie w tym sensie, że tak jak często słyszę te różne historyczne głosy, o Stany wyjdą z NATO albo Stany opuszczą Europę, przeniosą się do Chin. W mojej ocenie tego nie będzie z prostego powodu. Sojusz jest multiplikatorem, jeśli chodzi o bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych i tak naprawdę jak dla wszystkich członków sojuszu obniża koszt własnej obrony. Niemcy bez NATO musiałyby płacić prawdopodobnie 10-krotnie więcej na obronność. Tak samo Polska, nie mówiąc już o małych państwach. Państwa takie jak Dania mogą wydać niemalże cały dochód narodowy na obronność i to i tak nie podniesie im bezpieczeństwa w stosunku do zagrożeń. Też dla Stanów Zjednoczonych to jest opłacalna organizacja. Oczywiście dla Stanów Zjednoczonych to obniża koszt utrzymania i pozycji na Atlantyku i pozwalająca na operacje na Pacyfiku przy redukowalnym koszcie. I zresztą moim argumentem w tym artykule jest to, że zmiana podejścia do tego, w jaki sposób, z kim my tak naprawdę pracujemy, bardzo powiem tak bezpośrednio. W każdej korporacji, w każdej organizacji, w każdej traktatowej organizacji powinno być regułą, że bliżej pracujemy z ludźmi, którzy traktują nasze interesy i nasze priorytety poważnie, a mniej blisko z tymi, którzy traktują je mniej. To nie znaczy, że korporacja się rozsypuje, to po prostu znaczy, że zmienia się środek ciężkości w tej korporacji. I nowy zespół i nowe przywództwo. Dlaczego? No i ty tam wyraźnie stawiasz tezę, że ten ciężar powinien się przesunąć w kierunku Polski i państw tej północno-wschodniej flanki NATO. Jak najbardziej, dlatego że ja uważam, że tylko państwa, które czują bezpośrednio zagrożenie ze strony imperializmu rosyjskiego, są w stanie zmobilizować swoje społeczności do tego, żeby stworzyć prawdziwe, wyćwiczone zdolności wojskowe, które później głównodowodzący sojuszu może spiąć w swoich planach operacyjnych i odstraszyć, a jeśli będzie potrzeba, to po prostu rozbić jakiekolwiek próby rosyjskie przeskoczenia płotu natowskiego. To jest w sumie bardzo proste, jeśli chodzi o rozumienie, gdzie są interesy narodowe, gdzie są pieniądze, które za nimi idą i w jaki sposób spinamy sojusz. Natomiast jest bardzo trudno w chwili obecnej, zwłaszcza biorąc pod uwagę relatywną słabość Rosji, ale niestety również bardzo dużą słabość państw Europy Zachodniej, jeśli chodzi o zdolności wojskowe. Ja nie mówię o gospodarce, dlatego że gospodarka państw zachodnich, Niemcy, Francja, mniejsze państwa Europy Zachodniej, wewnątrz Unii Europejskiej, jak dorzucimy do tego Brytów, to już w ogóle jest zupełnie inna rozmowa. Rosja nie może tutaj z tym konkurować, ale tu nie mówimy o potencjale gospodarczym, mówimy o potencjale wojskowym. I tutaj w kwestii potencjału wojskowego większość państw europejskich poza flanką są naprawdę bardzo słabe. I Rosjanie wykorzystują to, że przez ostatnie 20 lat zmodernizowali swoje siły, a również spójrz na potencjał ludzki, to znaczy na flance poza Polską, Rumunią, które są w sojuszu, i Ukrainą, która nie jest w sojuszu, żadne z tych państw flankowych naprawdę nie mają potencjału ludnościowego, żeby stworzyć duże konwencjonalne siły wojskowe.
Więc to jest znów następny argument do tego, dlaczego ja zawsze i od kilku lat już piszę, od samego początku wojny zwłaszcza, że wprowadzenie Ukrainy do sojuszu jest win-win, że to jest po prostu i najprostszy sposób zapewnienia bezpieczeństwa Ukrainie, bo jedyną rzeczą, która naprawdę odstrasza Putina, to jest amerykański parasol nuklearny. Dlatego, że jeżeli doszłoby do wejścia na terytorium natowskiego, ryzyko idzie eksponencjalnie do góry. To, że do tej pory małe państwa takie jak Litwa, Łotwa i Estonia są nadal niezależne od Rosji, są nadal częścią Zachodu, to jest tylko dlatego, że one są w sojuszu transatlantyckim. No, Bez ale nie miały takiej możliwości. No ale wszystkie głosy, które płynęły do tej pory od Donalda Trumpa czy jego otoczenia, raczej były takie, że podobnie jak zresztą poprzedniej administracji, no, że na razie nie ma woli przyłączenia Ukrainy do NATO, że ma być propozycja, czy ona już padła taka, żeby to odłożyć na jakąś tam bliżej nieokreśloną, daleką perspektywę. No zgadzam się i ja nie uważam, że członkostwo Ukrainy w sojuszu jest w kartach, jak to się mówi, w jakichś kilku latach, czy nawet wcześniej. To jest, Putin efektywnie osiągnął jedną rzecz, zaczynając od inwazji Gruzji w 2008 roku. Zresztą, jeżeli spojrzysz na historię rozszerzania sojuszu, ja nie znoszę wyrażenia ekspansji sojuszu. Rosjanie wprowadzili w język angielski ten koncept NATO expansion. I niestety bardzo dużo analityków zachodnich, w tym amerykańskich, używają tego terminu. Słowa mają znaczenie. Kiedy ja pracowałem w latach 90. nad różnymi cyklami, myśmy używali wyrażenia NATO enlargement, powiększenie sojuszu, żeby podkreślić, że to są suwerenne, demokratyczne decyzje podejmowane przez państwa członkowskie, kogo doprowadzić, a kogo nie, kogo zaprosić, a kogo nie. I że nie ma, a jeśli mówimy o ekspansji, ma to bardzo negatywne konotacje i Rosjanie rozgrywają to w sensie retoryki i twierdzą, że oczywiście jest tutaj coś agresywnego. Jeżeli ktoś poważnie wierzy, że członkowstwo Litwy czy Estonii w Sojuszu Atlantyckim jest zagrożeniem dla Rosji, no to ja mu mogę sprzedać most na Brooklynie, prawda, z dyskontem. No to są po prostu propagandowe bzdury, które Rosjanie sprzedają od wielu lat po to, żeby zablokować poważną rozmowę na temat tego, jak ma wyglądać architektura bezpieczeństwa w Europie. Więc już zgadzam się z tobą. W tej chwili, ponieważ Rosjanie zaatakowali bezpośrednio Ukrainę, trzymają kawałki jej terytorium, tak jak zresztą trzymają kawałki terytorium Gruzji, dlatego że Putin uważa, że w momencie, kiedy on zajmie obszar państwa, wtedy sojusz głosowałby de facto na pójście na wojnę z Rosją, gdyby wprowadził takie państwo do sojuszu. Więc są takie różne zagrania, które Rosjanie próbują wykorzystać, a ich głównym celem jest zablokowanie i później, że tak powiem, rollback, czyli stoczenie do tyłu obecności amerykańskiej w Europie Środkowej i w Europie Wschodniej i na Bałtyku. To jest kluczowy cel strategii Putina, dlatego że w momencie, kiedy państwo znajduje się w sojuszu, nawet przy wszystkich tych problemach wojskowych, o których ci mówiłem, jeśli chodzi o niedomagania sił zbrojnych i tego, że będzie pewnie potrzeba jakieś 10 lat, żeby naprawdę odbudować zdolności wojskowe sojuszu, tak across the board przez całą Europę, to jednak wejście państwa do NATO zmienia całą dynamikę. I o ile Putin, gdyby państwa bałtyckie nie były w sojuszu, mógł sobie myśleć, mam 80% szans na zajęcie tych państw ponownie, a tylko 20%, żeby mi się to nie udało, to w tej chwili jest to odwrotne. Dlatego, że on wie, że jednak w końcowej analizie on uderza w system, który ma za sobą nuklearne gwarancje Stanów Zjednoczonych. Wracając do wzmacniania tej północno-wschodniej flanki NATO, która sama się wzmacnia, no ale pytanie, jak twoim zdaniem Ameryka jakby na to powinna konkretnie reagować? Czy przesunąć część wojsk, instalacji, które stacjonują dzisiaj w Niemczech właśnie do tej części Europy, czyli do Polski, państw bałtyckich, do Rumunii? Czy to postulujesz, czy jeszcze wzmocnić dodatkowe brygady, przysłać w tę część Europy? Czy uważasz, że to jest sensowne? To jedno, a drugie, czy uważasz, że może być taka wola polityczna w nowej administracji amerykańskiej? Zacznę od siebie, a potem ci powiem, jak ja widzę wchodzącą administrację. To znaczy ja, jak pamiętasz, już 2 lata temu pisałem o tym,
że jeżeli jesteśmy poważni odnośnie odstraszania, to tak zwane force posture, czyli postura wojsk amerykańskich na flance, musi odzwierciedlać realia tego, gdzie są punkty zagrożenia. Tak jak mamy te legatowe bazy amerykańskie w Niemczech, to dlatego, że tam był punkt kontaktowy, tam była flanka. W tej chwili ta flanka jest Finlandia, Bałty, Polska, Rumunia. I ja pisałem w Wall Street Journal 2 lata temu, że minimum wtedy potrzebna jest, jeszcze wtedy myśmy mocno się fokusowali, jeśli chodzi o strukturę zbrojną Stanów Zjednoczonych Armii, na tak zwanych Brigade Combat Team, tak zwane brygadowe zespoły bojowe. W tej chwili od tego odchodzimy w kierunku dywizji większych struktur. No ale ja wtedy uważałem, że przynajmniej jeden Brigade Combat Team powinien być permanentnie, to podkreślam, nie rotacyjnie, permanentnie stacjonowany albo w jednym z państw bałtyckich, albo w Finlandii, minimum 2 w Polsce i w wypadku, zwłaszcza gdyby doszło do załamania się Ukrainy, 1 w Rumunii. Dlatego, że Morze Czarne w tej chwili jest w dużym stopniu zdominowane przez rosyjskie środki i lotnicze, i morskie, do tego stopnia, że Rumuni znajdują się w bardzo trudnej sytuacji, jeśli chodzi o operowanie nawet w ich specjalnych wodach. A jeżeli by padła Ukraina, Mołdowa w mojej ocenie zostałaby przez Rosjan przejęta, że tak powiem, z marszu i wtedy Rumuni mieliby na swojej granicy również lądowe siły rosyjskie, a jeśli spojrzysz, co mają Rumuni za plecami, mówię tu o Serbii, prawda, i niektórych innych państwach, no to nie jest najlepsze sąsiedztwo tak naprawdę. Więc ja już 2 lata temu argumentowałem, że to nie chodzi o rozmontowanie baz w Niemczech. Te bazy to jest ogromna infrastruktura i inwestycje, które mówimy o szpitalach, o PX-ach, o sklepach, o szkołach dla dzieci, o tym wszystkim. Powód, dlaczego żołnierze amerykańscy lubią stacjonować w Niemczech, kiedy są w Europie, dlatego, że tam jest cała infrastruktura dla rodzin. Jeżeli nie wiem, czy byłeś w Ramstein kiedykolwiek, ale kiedy wchodzisz do tego obszaru, no to jest taki shopping mall amerykański tak naprawdę. Czujesz się, jakbyś był nagle w Waszyngtonie, czy w Iowa, czy gdzie indziej. Jeżeli pojedziesz do Landstuhl, to jest ogromne centrum medyczne, które działa jako szpital. Do tego masz Hohenfels, do tego masz Grafenwehr jako obszary do ćwiczeń. Więc ja nie mówię, żeby to zamykać, wprost przeciwnie. Tylko traktować te obszary jako obszary dla wzmocnień, dla wsparcia, dla ćwiczeń i dla medycznego wsparcia flanki, gdzie tak naprawdę jest punkt kontaktowy na tym froncie, gdzie Rosjanie są największym zagrożeniem. Natomiast ja uważam, że minimum te 2 brygady powinny być stacjonowane permanentnie w Polsce. I pamiętaj, że żołnierze, którzy są rotacyjnie wysyłani, oni po pierwsze nie są zdolni przywieźć ze sobą rodzin, więc wszelkiego rodzaju problemy wewnętrzne się tworzą. Poza tym, kiedy ty robisz rotacyjne deployments, no to jeden komponent, podziel to na 3 części. Jeden komponent się przygotowuje do rotacji, drugi jest w trakcie tej rotacji, ale jego ćwiczenia również łączą w to, żeby się przygotować na przyjęcie tego nowego komponentu, a ten, który właśnie rotował poza, odpoczywa, przygotowuje się do innych zadań. Więc jeśli chodzi o koszt samego kosztu przesuwania tych wojsk, sprzętu, ludzi, to wszystko dla mnie nigdy nie miało wielkiego sensu. Natomiast nie ma mocniejszej message dla Rosjan i przeciwników, że są tutaj stałe amerykańskie bazy. Ale teraz jest jeden problem. Większość państw na flance nie mają rzeczywiście struktur, które są w stanie przyjąć duże ilości amerykańskie na permanentne stacjonowanie. W związku z tym, kiedy ja rozmawiam czy z Finami, czy z Bałtami, teraz mówię do ciebie jako redaktora w programie polskim, jeżeli będzie taka możliwość, jeżeli będzie podjęta decyzja polityczna, to państwa gospodarze powinny natychmiast stanąć na zadaniu, na wysokości zadania, żeby zbudować tego rodzaju infrastrukturę. Dlatego, że to jest bardzo istotny sposób na odstraszanie, zabezpieczenie niezależności i wolności i suwerenności tych państw. No ale jak wiesz, w Polsce zapewne nie byłoby specjalnie protestów przeciwko temu i byłaby dosyć ponadpartyjna zgoda. Zgadzam się, Polska już takie rzeczy robi. To samo słyszę od Estończyków, to samo słyszę od Litwinów, od Finów i od innych. Rumuni byliby zachwyceni, gdyby się udało coś takiego zrobić. Więc tutaj znów chodzi o decyzję polityczną. I teraz
Po to... No właśnie, jaka może być ta decyzja polityczna? Co dzisiaj słychać, o czym się mówi w Waszyngtonie? No jeszcze nie ma nowej administracji, ale słyszysz, dochodzą zapewne do ciebie rozmaite głosy z przyszłej ekipy Donalda Trumpa. Czego twoim zdaniem, co jest realne, a co nie jest realne? Chiny są głównym zagrożeniem dla Stanów Zjednoczonych w tej chwili. I jesteśmy temu po części sami winni. Mówię tutaj nie tylko Stany Zjednoczone, ale i cały kolektywny Zachód. Dlatego, że nasza polityka offshoring, przenoszenia całych łańcuchów produkcyjnych, fabryk, technologii do Chin, kształcenia ich inżynierów w naszych instytucjach przez te ostatnie 30 parę lat tak naprawdę no doprowadziły do stworzenia tego. Podobno prezydent Nixon przed śmiercią powiedział: obawiam się, że stworzyliśmy Frankensteina. Czyli część tego problemu, z którym się zmagamy, to jest z jednej strony degradacja i zmniejszenie bazy przemysłowej i Stanów Zjednoczonych, i państw Europy Zachodniej. No spójrz, co się dzieje w tej chwili z przemysłem niemieckim na przykład, jeśli chodzi o tradycyjne więzi przemysłu niemieckiego, przemysł samochodowy, nawozy i tego rodzaju rzeczy, maszyny. To samo się stało w Stanach Zjednoczonych, wiesz, to jest offshoring jakieś 30% bazy przemysłowej. Chiny są w tej chwili jakieś 30 parę procent całej manufaktury globalnej. Więc Stany Zjednoczone są jakąś połowę tego, więc tutaj trzeba odbudować to wszystko, ale to jest do zrobienia, tylko że to będzie bolesne. Więc Chiny jednak pozostaną przez najbliższe kilka lat i Chiny mają swoje własne problemy. Ja nie mówię, że Chińczycy mają, wiesz, są 10 stóp wysokości, nie przesadzajmy. Chiny mają bardzo poważne problemy strukturalne i w ekonomii, jeśli chodzi o trendy populacyjne i technologie i research and development. A zawsze to, co mówię ludziom, zwłaszcza jeśli mówię do wojskowych, to, że możesz produkować dużo produktów konsumerskich, to nie znaczy, że umiesz produkować takie state of the art systemy zbrojeniowe, broni, amunicję. I tu jest niebezpieczeństwo, tak a propos, w tym aliansie rosyjsko-chińskim, dlatego że Rosjanie mogą przekazać Chińczykom technologie, których Chińczycy w tej chwili nie mają w zakresie wojskowym. No ale jak wiesz, w kręgach bliskich Trumpowi są eksperci, twoi znajomi, z którymi często polemizujesz publicznie, którzy uważają, że to są dwa różne teatry i że trzeba się skupić tylko na jednym, na chińskim, a nie widzą tego powiązania między sytuacją na Ukrainie i sytuacją wokół Tajwanu, czy w ogóle podejściem Chin, tak? Pytanie, czy to się zmienia, czy dalej dominuje ten punkt widzenia? Ja nie sądzę, żeby ludzie, którzy wchodzą, jeśli spojrzysz na Waltza jako National Security Advisor, czy Marco Rubio jako sekretarza stanu, że to są ludzie, którzy wierzyliby w to, że można rozłączyć te dwa teatry. Jak wiesz, ja od lat piszę o tym, że Stany Zjednoczone z punktu widzenia czystej geopolityki są zarówno mocarstwem atlantyckim, jak i mocarstwem na Pacyfiku. To nie jest albo, to jest razem. To jest pierwsza sprawa. Miałem na myśli takich ludzi jak Elbridge Colby. Tak, ale to są ludzie, którzy mówią, że decyzje strategiczne są podejmowane tylko i wyłącznie w oparciu o kalkulus resursów. Ile czegoś mamy. Jeżeli wydajemy tylko 3,5% dochodu narodowego na zbrojenia i mamy armię tylko 1,3 miliony, mówię o całym wojsku Joint Force, to rzeczywiście nie możemy operować w dwóch teatrach. Ale teraz do czego wracam? Jeżeli message ze strony sojuszników natowskich będzie: tak, Europejczycy rozumieją, że muszą przyjąć na siebie budowanie trzonu konwencjonalnych sił zbrojnych sojuszu. I wtedy Stany Zjednoczone przy parasolu nuklearnym, tych tak zwanych high-end enablers, czyli tymi specjalnymi zdolnościami, które umożliwiają operacje wojskowe, czy spinają je, i ze swoim rozsądnym komponentem, dlatego że Stany Zjednoczone jednak już w samej Polsce, jeśli spojrzysz, tam jest 10 tysięcy parę żołnierzy, ale również jeśli spojrzysz na to, co jest w innych częściach Europy, więc ten komponent amerykański jest do utrzymania. Większość armii amerykańskiej jest w Stanach Zjednoczonych, ona nie jest w Europie tak naprawdę. Większość marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych jest na Pacyfiku w tej chwili, a nie na Atlantyku czy na Morzu Śródziemnomorskim. Więc jeżeli ten message wyjdzie właśnie wtedy, kiedy ta administracja wchodzi, bo okres między styczniem a marcem w każdej administracji amerykańskiej jest okresem kluczowym.
bo wtedy ludzie, którzy siedzieli w siodłach, że tak powiem, ze starej administracji już wyszli, a ci ludzie, którzy wsiadają w siodła, jeszcze są nie w pełni okrzepnięci w tym. I to jest okres naprawdę możliwości poważnej dyskusji i to jest okres, kiedy prezydent też dostaje wszystkie classified briefing, już takie naprawdę komprehensywne. I do czego zmierzam? Jeżeli ten message wtedy z sojuszu wyjdzie taki, że Europa jest w stanie wewnątrz NATO, podkreślam, zapomnij o strategicznych autonomiach, dla mnie to są tematy zastępcze, czy armii europejskiej, czy jakiegoś decouplingu od Stanów Zjednoczonych. I ja zawsze zadaję pytanie w Europie, kto jest w stanie dać parasol nuklearny całej Europie w wypadku, jeżeli nie byłoby Stanów Zjednoczonych. Więc ja uważam, że wtedy możliwość takiej argumentacji wobec zespołu wchodzącego jest, że Stany Zjednoczone mogą polegać na sojusznikach, przynajmniej na tych, o których ja piszę, z tego korytarza północno-wschodniego, po to, żeby stworzyć efektywne odstraszanie na flance. To jest do zrobienia i wtedy to jest również message, że wtedy większość resursów Stanów Zjednoczonych mogą się skupić na Pacyfiku. Ostatnia uwaga, masz rację. Kiedy Bridge mówi, że te dwa teatry są różne, one są różne, to są dwie zupełnie różne walki. Jeśli chodzi o i operacje, i strategię, i sprawę taktyczną. Wojna w Europie byłaby bliską wojną, close fight, jak my to nazywamy. Na Pacyfiku masz tyranię dystansu. Jeżeli spojrzysz na projekcję siły, którą amerykańska marynarka musi zapewnić po to, żeby na przykład obronić Tajwan, gdzie są, ta tyrania dystansu tworzy zupełnie inne wymagania technologiczne, wymagania z cyberprzestrzeni i to jest zupełnie inna rozmowa tutaj. Ale Europa musi zacząć produkować broń, amunicję i odbudowywać konwencjonalne siły zbrojne, do czego się zobowiązała, podpisując w Wilnie regionalne plany obronne. Ale wracam do tego pytania, co twoim zdaniem realnie może się zdarzyć? Na ile będzie wola i na ile nowy prezydent da zielone światło na przegrupowanie, no i w niektórych miejscach na wzmocnienie amerykańskiej obecności? To zależy od tego, jakie będą rozmowy prowadzone w trzech obszarach. Jedno wewnątrz Pentagonu, drugie na Policy Planning w Departamencie Stanu, a trzecie wewnątrz National Security Council. Stąd, i ja podkreślam, decyzje będą podejmowane przez Donalda Trumpa. O wiele bardziej jest to inna administracja w stosunku do tego, co ty możesz pamiętać z 2016 roku. W 2016 roku Donald Trump został prezydentem niemalże z zaskoczenia, prawda? I ludzie, którzy byli wokół niego, mówię tutaj generał Kelly, generał Mattis, Tillerson, wiesz, ta całe zaplecze, West Mitchell, inni ludzie, to byli ludzie jednak bardziej z tego tradycyjnego republikańskiego establishmentu. I szybko wylecieli. Wylecieli z jednego powodu. Znaczy ja zawsze mówiłem kolegom w Europie, kiedy oni tam, pamiętam zaraz po wyborach w 2016 mówili, no tak, prawda, może prezydent Trump jest niekonwencjonalny, ale zobacz na tych profesjonałów, tutaj Jim Mattis, tutaj Kelly, tutaj. Ja im tłumaczyłem, że to jest myślenie europejskie, dlatego że w większości państw europejskich rządy są tworami parlamentu. I ten parlament nadal ma ogromną możliwość kształtowania tego, co się z tym rządem stanie. Egzekutywa amerykańskiego prezydenta, ja kiedyś żartowałem tak ze studentami, że my de facto wybieramy króla, więc oczywiście ograniczonego konstytucyjnie i przez wymagania prawne, i przez kongres i tak dalej, ale jeżeli nagle zaczniesz się krzywo patrzeć na tego głównodowodzącego króla, no to nieważne, czy jesteś takim czy innym generałem, to wylecisz przez okno po prostu. Dlatego, że mówimy o egzekutywnej sile prezydentury, która jest o wiele większa od tego, co w tym sensie możliwości działania niezależnego. W tej chwili to będzie inna prezydentura w mojej ocenie. Donald Trump, który przeszedł, bez względu na to, czy go lubisz, czy nie lubisz, czy go krytykujesz, czy nie krytykujesz. On już zrobił historię w tym sensie, że po pierwsze przeszedł przez tak zwany ogień, prawda, piekło i fire, i hell. Bo dlaczego? No przecież wszyscy w 2020 roku uważali, że on jest skończony. Rozprawy sądowe, w czasie, kiedy był prezydenturą, impeachmenty, próba zbankrutowania go, media, które się na nim, prawda, wieszały z każdej strony. No tuż przed samymi wyborami, pamiętasz różne wypowiedzi, artykuły, że to jest Mussolini, Hitler, koniec demokracji i tak dalej.
I on nie tylko, że wygrał, ale on również wygrał, no to nie jest landslide w tym sensie, że on ma ogromną większość, ale od 1988 roku on jest pierwszym republikaninem, który ma i popularny głos, i college elektoralny. On ma i Senat, on ma i Kongres. To nie są wielkie marginesy, ale on je ma. No i przede wszystkim wygrywa po raz pierwszy od chyba Grover Cleveland, drugi niekonsekutywny termin prezydencki. Ja mam też takie wrażenie, nie wiem, czy też to tak czujesz na marginesie, że jednak elity amerykańskie dużo bardziej się dostosują teraz do tego drugiego Trumpa. Byłem przez kilka dni w Nowym Jorku i rozmawiałem też z przedsiębiorcami. Zresztą te rozmowy z przedsiębiorcami będziecie Państwo mogli obejrzeć w Układzie Otwartym i za kilka dni. I muszę powiedzieć, że byłem zaskoczony, bo się spodziewałem, rozmawiałem i z jednym przedsiębiorcą z Nowego Jorku, z drugim z Kalifornii, że tu będzie jakaś taka panika, szok i tak dalej, a wręcz od entuzjazmu takiego umiarkowanego zwolennika Trumpa do takiego pogodzenia się z losem i nawet znajdowania dobrych stron od człowieka, który spodziewałem się, że jest przeciwnikiem takim radykalnym Donalda Trumpa, na pewno zwolennikiem demokratów. Widzę takie dostosowywanie się do nowej rzeczywistości. No pytanie, jak to będzie w tej sferze polityki międzynarodowej i bezpieczeństwa? Przede wszystkim największe rzeczy w tych wyborach to nie była polityka międzynarodowa i bezpieczeństwa. No właśnie. Tak. To była południowa granica, to była inflacja i każde wybory są referendum w Stanach Zjednoczonych na prezydencie, który siedzi w tej chwili w Białym Domu. I pytanie jest taka klisza, czy żyje ci się lepiej dzisiaj niż 4 lata temu? I odpowiedź była zdecydowanie nie. I to w większości. Wiesz, co jest ciekawe? To jest ogromny test dla Partii Demokratycznej w tej chwili, bo o ile Partia Republikańska ma w sobie bardzo mocny ten nurt, który elity nazywają nurtem populistycznym. Ja nie lubię tego określenia, bo dla mnie to jest takie gadanie trochę, ja się nie zgadzam z kimś, to jest populistą. To jest po prostu w tej chwili partia Donalda Trumpa, w tym sensie, że on zmobilizował elektorat w taki sposób, że ludzie, którzy kontestowali go przy pierwszych wyborach w 2016 roku, taki jak Marco Rubio na przykład, który był wtedy kontrkandydatem, jest w tej chwili nominowanym sekretarzem stanu w jego administracji. To są dziennikarze, którzy rzucali się na niego, wyzywając go od ostatnich, ogłaszając koniec demokracji, koniec świata. To tak jak to opisujesz swojej wizyty w Nowym Jorku, nagle odwracają się i takie let's be friends, prawda, zostańmy jakoś, zmieńmy całą narrację. Więc tutaj Partia Demokratyczna ma bardzo dużo do odrobienia, dlatego że Partia Demokratyczna poszła w kierunku ideologicznym, która większość społeczności amerykańskiej odrzuciła. Dam ci przykład. Oficjalnie my mamy jakieś 12 milionów nielegalnych imigrantów. Prawda, mamy o wiele więcej, ale to, co podają różne instytucje zajmujące się imigracją. Społeczność amerykańska, przynajmniej jej większość, powiedziała dość. Po prostu. Oczywiście jest nadal szereg i merów miast, i lokalnych polityków, i ludzi w mediach, którzy uważają, że myśmy nadal powinni przyjmować, prawda, te ogromne ilości imigrantów do kraju, ale większość społeczności powiedziała dosyć. Jeżeli spojrzysz na to, co było pierwszym działaniem niemalże kandydata wybranego prezydenta Trumpa, to było ogłoszenie cara od granicy. No jeżeli widziałeś tego cara i słyszałeś tego, co on mówi, he means business. To jest facet, który jest po prostu policjantem, twardzielem, który będzie to wprowadzał. I pamiętam pytanie, które mu zadano, a co jeżeli dojdzie tutaj do tego, że część rodziny jest legalna, a część nielegalna? Jego odpowiedź była, możemy wysłać i rodziny. Więc tu jest bardzo twarda linia. Druga sprawa jest gospodarki. To, że Trump mówi o taryfach, to się bardzo nie podoba korporacjom. Przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, ale również w Europie, bo taryfy nałożone na europejskie kompanie, taryfy nałożone na Kanadyjczyków. Stąd masz takie pielgrzymki. Widzisz, że premier Kanady nagle przelatuje do Mar-a-Lago i tam idzie z nim kolację i rozmawia. Masz wizytę sekretarza NATO, wiesz, to jest nagłe zdanie sobie sprawy, że
zmieniło się coś fundamentalnego w polityce amerykańskiej i że świat, bez względu czy ty lubisz prezydenta Trumpa, czy nie jako osobę, musi się do tego dostosować. To jest to, co ja zawsze tłumaczyłem moim przyjaciołom w Europie, kiedy słyszałem ten Trump derangement syndrome i nam wykrzykiwali, że mój Boże, Trump to i Trump tamto. Kraje oczywiście robią to, co jest oczywiste. Nie ma się relacji z tym, czy z innym politykiem, z tym, czy inną partią polityczną tak naprawdę. Ma się preferencje tu i tam, ale w końcowej analizie ma się witalne relacje bezpieczeństwa ze Stanami Zjednoczonymi. I teraz, kiedy się okazało, że on wygrał czysto, ja zawsze obawiałem się tylko jednej rzeczy w czasie tych wyborów, że decyzja nie będzie naprawdę czysta, w tym sensie jasno wygrywa, nie ma żadnych tutaj debat co do tego, że to by wtedy zaczęło jakieś tam walki, sądowe sprawy, ale tutaj on w bardzo czysty sposób wygrał. I teraz powiem ci jedną rzecz, która dla mnie jest bardzo ciekawa. Jeżeli Trump dotrzyma swoich zobowiązań i uda mu się być dobrym prezydentem, to my nie patrzymy na 4 lata, my prawdopodobnie patrzymy na 12 lat, kiedy ta nowa partia republikańska będzie dominować politykę zagraniczną. Jeżeli mu się nie uda, jeżeli potknie się i zacznie się przewracać, no to my w 4 lata możemy mieć partię demokratyczną z kolei władzy. Natomiast to, że on wybrał J.D. Vance jako swojego wiceprezydenta, kandydata, to jest facet, który ma chyba 39 lat, o ile pamiętam. To jest w pewnym sensie spadkobierca, ale z kolei inni obserwatorzy mówią, że Stany Zjednoczone mają tendencję tworzenia generacji przywódczych. Mówimy o rodzinie Kennedy, mówimy o rodzinie Bushów. Dlaczego mamy mieć na przykład J.D. Vance, a nie tak naprawdę generację ludzi przy założeniu, że dzieci Trumpa wejdą w politykę głęboko, bo to, co zwykle widzimy, to są ci ludzie, którzy służyli, że możemy mieć 12 lat właśnie tego. Więc potencjalnie to jest to, co my nazywamy prawdziwy taki punkt infleksji, kiedy rzeczy się zmieniają nie tylko we wewnętrznej polityce, ale i potencjalnie na świecie. Wracając do głównego tematu naszej rozmowy i tych twoich postulatów, które wyraziłeś już i w tym tekście, i teraz je streściłeś, czy opowiedziałeś w naszej rozmowie. Na ile twój punkt widzenia może być popularny, czy zbieżny z tym, co myślą ludzie z otoczenia Donalda Trumpa? Rozumiem, że napisałeś ten tekst po to, żeby, jak każdy autor, tak, żeby wywrzeć na nich pewnego rodzaju presję, ale na ile twoim zdaniem ten pogląd jest im bliski? To znaczy, ja nie tylko tak nagle napisałem ten tekst, Igor, ja o tym piszę od szeregu lat. Tak. Ja uważam, że od momentu, kiedy pozwoliliśmy Rosjanom zagarnąć część Gruzji, dlatego że Francja i Niemcy zblokowały próbę George W. Busha otworzenia drogi dla Ukrainy i Gruzji do sojuszu i zaraz po tym wszystkim miałeś inwazję i zajęcie terytorium. I później miałeś szereg wojskowych agresji, które w sposób zupełnie brutalny łamały wszelkie reguły, do których Europejczycy twierdzili, oni się przypisują, Nie tylko, że Putin nie płacił żadnych kosztów za to, co robił. On najeżdża Gruzję w 2008 roku, Nord Stream 1 jest dokończony. Andrew, ja to wiem, myśmy rozmawiali o tym wielokrotnie. Znam ten... No więc wrócę do tego jednego, więc ten argument to nie jest tylko mój argument. Inni ludzie, którzy zajmują się sprawami bezpieczeństwa, uważają, że jesteśmy już dużo po czasie, kiedy powinna być przemyślana ta postura wojskowa w Europie, gdzie te bazy są, kto je tam będzie wspomagał. Ale w końcowej analizie, ja mogę napisać najlepsze analizy, moi koledzy mogą robić to samo. Kwestia jest tego, jaką decyzję podejmie prezydent Stanów Zjednoczonych. I o to cię właśnie pytam. I ja myślę, że że on będzie się starał obniżyć, on nie będzie mówił o wyjściu z sojuszu, będzie naciskał na sojusz, tak jak powiedziałem na początku, i jednocześnie będzie szukał chyba najlepszej formuły, która obniża koszty, a maksymalizuje zyski w tym wszystkim. W sensie mówisz tak brutalnie. Czyli obniża koszty amerykańskie, pozostaje na Atlantyku, a jednocześnie wzmacnia możliwość wpływania na kierunek tego teatru. I dla mnie to, co ja proponuję i to, co szereg innych ludzi też mówi na ten temat, tu się różnimy trochę co do detali, gdzie ta baza, jaka baza, ilości, co jest do zrobienia, ale to jest koncepcja, którą nie tylko ja sobie wymyśliłem, to jest koncepcja, o którą my rozmawiamy w Waszyngtonie i przedtem, kiedy byłem w Niemczech
Pracowałem nad tym również w kontaktach tutaj. Więc myślę, że szanse są naprawdę przynajmniej 50-50, że do takiej rozmowy może dojść. Uważasz, że pewnie tak czy inaczej NATO się zmieni? NATO już się zmieniło, Igor. NATO się zmieniło po tym, kiedy Rosjanie wjechali na Ukrainę w 2022 roku i doszło do zjednoczenia się politycznego sojuszu. Pamiętaj, że Niemcy w końcowym momencie dali Zeitenwende speech, kiedy Scholz wyszedł, prawda, do niemalże... Szkoda, że tylko speech. Ja czasami żartuję, że jest za dużo, ja chciałbym więcej Wende, a mniej Zeit w tym Zeitenwende, ale to już tak między nami żartując. Ale jednak Niemcy to zrobiły, czyli sojusz się... Znaczy, co zrobiły? Kanclerz Scholz wygłosił speech, rzeczywiście. Nie tylko to. Niemcy, ja krytykuję Niemcy za to, co się działo przez ostatnie 20 lat polityki, zwłaszcza kanclerz Merkel i co się działo, jeśli chodzi o politykę energetyczną, ale trzeba przyznać, że jednak do pewnego stopnia z ociąganiem, jak szereg innych państw, jednak było pewne wsparcie ze strony całego sojuszu. Polska tutaj była prymusem w pierwszym roku, a teraz musi się jakoś uporać z kosztem tego wszystkiego, że tak powiem, dlatego że chodzi o odbudowanie zdolności wojskowych. Natomiast najważniejsze dla mnie jest, ponieważ rozmawiam z tobą i to będzie broadcast w Warszawie czy w Polsce, najważniejszym wyzwaniem w tej chwili, w okresie tej tranzycji, w mojej ocenie, jest wyzwanie polityczne. Ja tu widzę dwa podstawowe zadania. Jedno to jest zorganizowanie regionu. To jest naprawdę duży, bezpośredni kontakt z państwami i bałtyckimi, i z Finami, ze Skandynawami i wypracowywanie wspólnego stosunku do integracji wojskowej. Już pamiętasz, Skandynawowie na przykład zjednoczyli w Ramstein w 2023, chyba o ile pamiętam, podpisali zgodę, że będą używać swojej czwartej generacji samoloty jako niemalże de facto jedną siłę zbrojną, siłę lotniczą. Więc tego rodzaju innowacyjne sprawy. Dwa, bardzo bliska współpraca z amerykańskim i koreańskim przemysłem zbrojeniowym, żeby doprowadzić do koprodukcji. Nie w sensie tam składania pewnych rzeczy, tylko naprawdę przekazu technologii i zdolności produkcyjnych, dlatego że jeżeli dojdzie do kryzysu na Półwyspie Koreańskim, pomysł taki, że Koreańczycy nadal będą wysyłać czołgi i amunicję dla Polski, podczas gdy im gotuje się niebo, to jest takie trochę magiczne myślenie, więc trzeba zbudować przemysł zbrojeniowy, który jest w bliskiej kooperacji, bo to również stwarza lobowanie w tych państwach, przede wszystkim w Waszyngtonie, kiedy amerykańskie firmy zbrojeniowe są tutaj zaangażowane. No i trzeci, najważniejszy, maksimum kontaktu z zespołem tranzycyjnym w tej chwili. Formalny, nieformalny, rozmowy, kształtowanie i rozumienie tego, w którym kierunku idzie ta konwersacja. I na to są potrzebne i relacje osobiste, i relacje oficjalne. Wykorzystać wszystkie możliwe kanały, nie wykłócać się o politykę. Z tym mamy pewien problem, jak wiesz, i to jest duże wyzwanie dla obecnej elity politycznej w Polsce po obu stronach zresztą, ale to jest niewątpliwie niezwykle ważne. Andrew, bardzo ci dziękuję. Na pewno będziemy wracać do tych rozmów i do sytuacji, zwłaszcza na północno-wschodniej flance NATO i decyzji nowej administracji, która, rozumiem, cały czas jest nieznana. Ten kierunek wydaje nam się tylko, że może pójść w takim, a nie innym kierunku, ale tak naprawdę ciągle jeszcze nie wiemy. Bardzo ci serdecznie dziękuję, Andrew. Serdecznie dziękuję, Igor. Pozdrawiam dla twoich słuchaczy i wszystkiego najlepszego. All the best. Dziękuję bardzo i ja chyba mogę od wszystkich twoich polskich słuchaczy, widzów, fanów, czytelników przekazać tobie serdeczne pozdrowienia. Dziękuję. To wszystko na dzisiaj. Bardzo jestem ciekaw państwa opinii na ten temat. W jakim kierunku pójdzie administracja amerykańska, nowa administracja amerykańska, jeśli chodzi o Pakt Północnoatlantycki. Piszcie w komentarzach i jeśli podobał wam się ten program i ta rozmowa, rozważcie wsparcie Układu Otwartego na patronite.pl. Dziękuję, do widzenia.